9 marca, Anno Domini 2024. Spakowałem plantekę od Helikona, jakieś jedzenie w saszetce, długą lufę, statyw, materacyk, rower. I przyjechałem do Puszczy Bydgoskiej. Nie wiem, co będę robił, ale poczułem, że muszę tu przyjechać, nie? Po prostu. Żona na wyjeździe z koleżankami, młody na domówce u kolegi. Myślałem, że będzie party hard, więc położyłem się w 9:30. Wstałem rano. Tak to jest, nie śmiej się, bo jak jesteś młodszy, to za chwilkę zrozumiesz, o czym mówię. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Zapraszam na Brzuszkrafty w Puszczy Bydgoskiej, w cudownym miejscu, w moim drugim domu, bo tak naprawdę Bory Tucholskie to jest mój trzeci dom, a to jest mój pierwszy dom, znaczy drugi dom, przepraszam, bo pierwszy dom to jest w Toruniu. Ostatnio jechałem z seniorem EDC, to nam 2 łosie prawie do samochodu weszły, przełaziły 3 metry od nas. Ale teraz mam lufę, nie? Bo wtedy miałem tylko telefon, teraz mam lufę, więc będą się trzymać na pewno z daleka. Jesteśmy bezpieczni. Chodźcie, zobaczymy, co w Puszczy piszczy. Po co ci kapusta? Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from the dream. In that dream I heard a warning. Zrobimy sobie postój, nie? Tam przyjechałem prawie dychę 9 chyba, czy ileś, nie wiem. Szczęśliwi czasu nie liczą, a tym bardziej kilometrów, nie? Z 300 metrów przyjechałem. Zrobimy sobie przerwę, wiecie, na posiłek regeneracyjny. Pewnie, że mam teatralnego jeszcze, no ej. HWD batonem energetycznym, nie? Tylko teatralny. Tu gdzieś musiał siedzieć, albo na ziemi, bo już tu parę razy widziałem, że Bielik sobie na ziemi siedział na skrzyżowaniu i się zerwał i przeleciał. Nagrałem go telefonem chłopakom, może będzie kawałek widać, może przyzumuję jakoś, to może wam tu wkleję, ale kurde, petarda. Bielik. Słyszałem go, myślałem, że łabędź, a to Bielik, ale blisko leciał. Ale gwizdał. Tak się wbiłem w las, prostopadle do drogi, tam właśnie te 9. I myślę sobie, bo jechałem cały czas prosto, nie? Przejechałem przez te wszystkie wycinki, bo to tutaj teraz jeszcze robią tą... To jest S10 chyba, nie? Wyrżnęli taki pas przez Puszczę Bydgoską. Tam coś idzie, czy tam to tylko cień? Bo wiecie, ja jestem trochę paranoikiem, nie? I jak długo się gapię i bym chciał coś zobaczyć, czy coś idzie, to zaczynam widzieć, że coś idzie. Na pewno nie jestem sam, nie gadaj. I się wbiłem przez te wszystkie wycinki i tu już jest teraz taki spokój, no bo tak tu spacerowicze się nie zapuszczają aż tyle. Biegaczy też tak raczej tutaj nie widuję już głębiej. Rowerzystów to z kolei tutaj tak naprawdę rowerzystów chyba najwięcej to widuję też na tym asfalcie, który idzie do Gniewkowa, bo jeżdżą takimi rowerami raczej szosowymi, ale kurde, po tej drodze jechać na takim rowerku jeszcze na cienkich oponach, to dupa do wymiany, nie? No, bo ona jest taka rozpierdzielona ta droga, pod tą drogą wyłażą często korzenie, są takie, wiecie, duże górki, coś. Masakra, nie? W sumie napiłbym się kawy, ale w sumie nie poczułem, że przejechałem dychę, a jestem pierwszy raz na rowerze w tym sezonie. Nie, to non-stop jest w tym samym miejscu. To albo bardzo leniwa sarna, albo jestem paranoikiem, nie? No i raczej to nie jest leniwa sarna, nie? Przyjechałem stamtąd, zobaczcie. Cały czas prościuteńko. Odjechałem od asfaltu. Nie, przepraszam, bo jeszcze od parkingu pojechałem kawałek też szosą, więc ja przyjechałem w głąb Puszczy gdzieś mniej, może z 7. Nieważne, nie? No. Teraz sobie myślę, że albo pojadę jeszcze kawałek w tamtą stronę, albo sobie odbiję w prawo. Muszę to jeszcze przemyśleć. To jest, jak wiecie, z dobrymi miejscówkami na hamak. Tam by się pojechało, górki, dołki, tak fajnie w miarę. Słoneczko świeci. Ale tu też by się pojechało za górkę, kurde.
Powinienem mieć tandem i wtedy jakbym miał tandem, to bym pojechał i tu, i tu. Dobra, jeszcze sobie chwilkę się pogrzeję, bo jestem ubrany na czarno, więc jak się stoi na słoneczku, to w marcu to już grzeje. Oto dowód. I pojedziemy sobie gdzieś na kawkę. Bo to dzisiaj z rurą to może pod wieczór, jak się zrobi szaro, ale to muszę sobie znaleźć fajną polankę. Wziąłem sobie siatkę maskującą i gumki i sznurek. Nie, że sobie zrobię czatownię, ale zrobię sobie taką ściankę, za którą sobie usiądę. Mam taborecik fajny, muszę wam pokazać, bo namówił mnie Bartek na taki taborecik. On był drogi jak nieszczęście, kurde. Nie wiedziałem, że jest aż tak drogi, ale się skusiłem. I cholera, póki co nie żałuję. Ostatnio byliśmy z seniorem na spacerku, bo mamy taką też tradycję, że do Puszczy Bydgoskiej się przyjeżdża po obiedzie w niedzielę. Ostatnio robimy ekspedycję. To tak sobie, wiecie, wrzucić do plecaka, on jest składany. Później nie będę wam opowiadał, później wam go pokażę, nie? Ale drogi jak nieszczęście, bo to chyba szwedzki. Pozdrawiam Bartek, dzięki za polecenie, bo naprawdę jest spoko. Rozepnę sobie siatkę maskującą, mam chyba tam 3x3 metry z dziurką na obiektyw. Usiądę sobie za nią. Mam też te ciuchy, wiecie, co sobie kupiłem od Chińczyka tam za chyba 100 czy za 8 dych, ale one też oblecą, nie? I gdzieś się zbunkruję. Może coś się uda wyłapać, nie? A jak nie, to jutro skoro świt, blady świt, pewnie będzie przymrozek. Wziąłem letniaka, chociaż nie wiem, czy nie pożałuję. I może wtedy jutro coś się wysępi, no bo rano to wiecie, zawsze łatwiej, nie? To bym sobie tak albo sobie to zostawię na noc i pójdę spać, albo sobie rozwieszę siatkę, nie? Zanim się jeszcze zrobi zupełnie jasno. Tylko muszę wyczaić sobie dobre miejsce, ale po pierwsze tu są dobre miejsca, a po drugie tu jest dosyć duże natężenie zwierza. Nie, to pieniek pewnie, wiecie? Chyba, że bardzo leniwa sarna i do tego jeszcze głucha, nie? No. Nie, pieniek. Albo cień. Zobaczymy, co to jest, co? Czy Marek Paranoik zobaczył krzak, pieniek czy cień? Dobra. Kurde, ścichnij. Chyba jakiś cross jeździ. To cień od tych, od opon. Ktoś tak złożył. Dobra. Może być cień od opon. Jezu, na jedynce jest wściekły. A co tu jest? Ale ciemno. Ale śmieci. Butelki. Ale to nie po turystach, nie. Wygląda jakbyśmy się zbliżali do miejsca dobrego na kawkę. Tu nie, tu, tak. Nie. Ja. To chyba tu, ale nie mam gdzie możliwości usiąścia. Ale ładnie. Ten mech, nie? Robi robotę. Dobra, jedziemy tam na polankę zobaczyć, co tam się dzieje. Najwyżej tu wrócimy. Kiedyś tu była droga, no jakaś taka mniej więcej. O, jakaś normalna droga jest, znaczy taka poboczka. Są wrzosy. No nie teraz, ale
Jest taki moment w roku, że jest cudo. No, dojeżdżamy chyba do Wydm. Bo wiecie, że w Puszczy Bydgoskiej są wydmy, nie? Śródlądowe. Ewenement na skalę, nie wiem jaką, dużą. Postawiłem na górce rower. Poszedłem się rozejrzeć i okazuje się, że tam jest dobra chyba miejscówka. Więc zrobimy sobie kawkę, ale ja rozstawię aparat. Oczywiście godzina jest do dupy, ale jest dobra widoczność z górki. Wieje z dobrej strony, więc nie będę śmierdział w stronę zwierzaków. Zobaczymy, może coś się stanie. Będzie pretest, żeby sobie posiedzieć na słonku z godzinkę. Co? Całkiem spoko, nie? No zobaczymy, no to co? Nic nam nie szkodzi, nie? I tak kawkę gdzieś trzeba wypić. Najpierw założę obiektyw, żeby nie było, że się wścieknę, bo będę robił kawkę. Będzie krótki obiektyw, a tam wyjdzie 14, nie? Już do tego niewidomy i głuchy i będzie stał. O, taki jestem przebiegły. Póki co. Ale, no dobra. Coś tu jakby wyszło, to wyjdzie. 1800 na 7.1, 1600. Fokus strefowy, bo ostatnio trochę się uczyłem. Lubię tak sobie przyjechać tutaj. No to od 40 lat, nie? Lubię. Mam dobre wspomnienia same tutaj z tą puszczą i fajnie sobie tak pochillować, nawet cały dzień bez nocki, nie? Ale z nocką fajnie, bo jak się rano wstanie raniuteńko, to jest większa szansa, żeby sobie coś, chociaż się pogapić, a nie mówię tam już farta mieć zrobić zdjęcie, nie? Ale no, dobra, weźmy się za tą kawkę. Gdzieś was tu przyczepię, co? Kuchenkę, wziąłem tylko mały ten kubek, 500, bo mam tam jakiś ten ryż, mam co zwykle, jakąś zupkę serową, mam trochę sałatki z domu. Wiecie co, nie mogłem znaleźć pojemnika do sałatki. Taką ryż, tuńczyk i tam szczypiorek, nie? Nie mogłem znaleźć pojemnika, ale znalazłem pojemnik z Raffaello. Więc zrobiłem tak, żeby pojemnik od Raffaello był pusty i zapakowałem tą sałatkę. Survival. Kawka tym razem meksykańska, 100% arabika. A co? Wieje z tamtej strony, więc jakby tam coś przeszło, to nie w tamtą stronę nie pośmiarduje, tylko w tamtą, nie? Kurde, trochę tu wieje, będę musiał się chyba bardziej schować, bo mocno wieje, bo jestem centralnie na górce, nie? Albo się zasłonię bukłakiem, o. Zresztą ona jest ten, nie? W końcu się nazywa Windmaster, to chyba sobie da radę, co? Kurde, te nóżki, za każdym razem to mówię, ale te nóżki to naprawdę jest złoto, nie? Zobaczymy, jak sobie poradzi na wietrze, nie? Będzie, że w ramach testu, że mi się nie chce szukać miejsca, to... Dobra, tak zrobimy. Ale pogoda. Chociaż rano było -3, a ja wziąłem letni śpiwór, nie? No, zobaczymy, jak bardzo dałem ciała. Czyściuteńki, to lubię. I tak na razie to dupa, nie? No ale jak już skończę, to może... A co ty nie lecisz? Kuchenka czy gaz? Mam jeszcze jeden. To zobaczymy, w czym sęk, co? To wziąłem takie, wiecie, na wykończenie. Ale ty dziadzie. Mam nadzieję, że nie kuchenka, bo się wścieknę, nie? Dobra, gaz, uf. Dawaj nóżki. Niewdzięczny bydlaku. Szaleństwo. O. Trochę BHP, co? Odrobinka chociaż. Dobra. Może mi zapłacił za głupotę. Posiedźmy sobie. Dobra. Poczekajmy i popatrzmy, jak nic nie przyjdzie. No co by nie mówić, zasuwa jak nienormalna ta kuchenka. To już zjem sałatkę jak siedzę, nie? Dobra, to zjem sałatkę, wypiję kawkę i się ustawimy jakoś po ludzku. O, zobaczcie. Czekajcie, chodźmy do jasnego. Leciutki, nie wiem ile on waży, nie sprawdzałem. 50 cm ma po otwarciu, czyli jest taki wyższy, nie bolą kolana.
To jest Walkstool Basic, ale kosztował 190 zł, ale kompaktowy, nie tak jak te taboreciki z deka. I ma rozskładane nogi. Na dupkę to ma taki trójkąt jak trójkąt. Nazywa się Walkstool, ale wcale nie chodzi, nie? Trzeba go nosić, no. Jak się na nim usiądzie, to też się nie idzie, tylko się siedzi w miejscu. Oszukaństwo trochę, ale spoko jest, no. Posępimy dłuższą chwilę, zobaczymy. Nadzieja zawsze umiera ostatnia, nie? 6.5 hours later. Może jak już jestem przy młodniku, to chociaż obejdę, zobaczę, czy coś czegoś nie zrzuciło, co? Skitrałem się za choinką jedyną na czubku. I są 2 czubki, nie? No, teraz no, nie ta pora, nie? Dobra, jeszcze chwilka i pójdziemy się przejść, dobra. Zrzutów jest tyle, co zwierzaków. Ale sobie pochodziłem jeszcze dookoła. Tropów jest w pip, łącznie ze świeżymi, nie? No i to tyle. Pakowałem się, okazuje się, że tam, gdzie sobie siadłem, to obok wygląda na to, że jest łazienka łosi. Bo bobków znalazłem ohoho, czekapików tych leśnych. I to tyle. I trzeba poszukać miejsca na obóz, tak żeby było niedaleko do jakiejś polanki. Ja wiem, co mogę zrobić. Zawsze mogę jechać tam na tą wycinkę pod S10, bo tam są naprawdę połacie wygolone, ale... No pewnie rano było łosia strzelił tam gdzieś, nie? Może jeszcze pomyśleć, ale jeszcze jest czas. Jest 15:10, więc póki co luzik. Dobra, jeszcze tu zajrzymy, czy nie ma czegoś przy brzegu. O, słoik na przykład jest. Zimna kawka jak w robocie. Dobra, spakujmy to wszystko i się ruszmy stąd gdzieś inaczej. No, chodźmy. W prawo? No zobaczmy, co jest w prawo, co? Czy tu jeszcze na górkę zobaczymy? Dobra. A później się cofniemy. Fest górka, co? Aha. I tu by się zaczaił może rano, co? Może tam rozwiesiłby szmatkę, niewidkę. Jest jeszcze chwila, można to rozważyć. O, łosie. Ania, chciałaś łosie zobaczyć, to dla ciebie specjalnie. Nagrywa się? Wariaty. No, tak to jest, nie? Bo przecież aparat, wymieniłem krótki obiektyw i jeszcze do tego jest w plecaku, nie? Standardowa operacja. Dla właściwie to ja się już... O, następny idzie gamoń. Co to, jakieś łosiowisko? No nie boją się, czego mają się bać. Tam lata reszta. Zdjąłbym plecak, wyjąłbym aparat, ale to przecież wtedy pewnie był ostatni. Jak nie wyjmę, to jeszcze 17 przeleci. Ale mi wystarczy zobaczyć, no tak naprawdę. Nie muszę jakoś specjalnie, tam nie mam choroby fotograficznej. Aż tak. Kurde, jakby tak posępić przy tym kanale. Myślicie, że jeszcze coś będzie przechodzić?
Ładnie wyglądały te łośki, kurde, jakbym wtedy miał aparat w łapie, ale by były fotki przez ten kanał, kurde. Tam jest taka fajna góreczka odsłonięta. Minus jest taki, że prawdopodobnie będę musiał wrócić do domu, więc niepotrzebnie brałem wszystkie graty do spania, cholera. To się jeszcze okaże. Ale to nic. W razie jak będę musiał wrócić do domu, co się okaże w ciągu tam pewnie godzinki, może godzinki i 20 minut, to zrobimy tak, że wrócę do domu, a jutro przed świtem wstanę i posępimy wspólnie, więc się nie martwcie. Jeżeli nie będzie elementu biwakowego, to będzie element mroźnego poranka. To ta górka, kurde. Dobra, rozejrzyjmy się, ok? Ok. No, stamtąd przyjechałem z lewej. O. No korci. Pojedźmy zobaczyć na tą górkę jeszcze tam. Co tam się wyprawi. Dobra, objedziemy jakoś ten młodnik. Nie wystaje jakiś łoś z młodnika? Bo potrafią, nie? Mam świadków. Dobra, już wszędzie widzę łosie. Jedźmy tam na górkę, kurde, zanim już w ogóle moja paranoja mnie ogarnie na 100%, nie? Aha, bo to jest łoś. Chyba czarny, co? Dobra, spróbujmy się tu wbić gdzieś w lewo. Dobrze, że mamy terenówkę, offroadówkę. To jest jakaś ścieżka, czy nie? No. I tam posępimy, nawet się przebiorę, trudno. Jeszcze mamy gdzieś, która jest za 24, to mamy gdzieś jeszcze 1,5 godziny. Dobra, nie będziemy marnować czasu. Jedziemy, ej, słuchajcie. Ale następnym razem musimy zrobić, wiecie co? Fotki z nagonką, żeby było może większe szanse u Ciebie. Co, by tu gdzieś wjechał, podjechał? Do góry jakoś? Na radę? Ej, da radę. Znaczy chyba da radę. O Jezus! Rozejrzyjmy się. Tam jest ten wąski pasek lasu, a za tym wąskim paskiem lasu jest ten kanał, wzdłuż którego jechałem. Tu jest po wycince, tu jest młodnik. Aż dotąd. Więc ja sobie gdzieś tutaj klapnę, żeby mieć jak największy perymetr. I będę liczył na to, że coś się jeszcze pojawi. Do młodnika oczywiście nie będę się pakował, bo nie jestem debilem. Albo tam może coś wyleźć z młodnika, nie? Albo wejść do młodnika. A jak już przyjdzie zmierzch, to decyzja zapadła, że wrócę do chaty. Ale wrócimy tutaj. Naprawdę postaram się przed świtem. Położę się wcześniej w domu. Jak już ogarnę to, co mam ogarnąć. Wyruszymy sobie może o 5. Ja tu mam na szczęście niedaleko, nie? Więc może już pieszo, bez roweru. Coś się wymyśli. To nie jest koniec filmu. Wiecie, że one wiedzą, nie? Z jakim człowiek jest obiektywem. One tam siedzą w tym młodniku i patrzą. Jaką on ma lufę? On 6,3. Dobra, to wyjdziemy 20 po 5, nie? Żeby już szlak trafił. Dobra. Masz zegarek? No, G-Łosia. Ale żeby to nie było, że to jest moja jedyna paranoja, nie? No. Bo jeszcze mi się wydaje zawsze, że jak siedzę i gdzieś się gapię, to za plecami mam, wiecie. I jak się odwrócisz, to oczywiście ich nie ma, nie? Ale na pewno tak jest, że ci za plecami chodzą 100%. I zastanawiam się teraz, czy wrócić tu, czy zabrać was nad Słuchatówkę, nad jeziorko. Może pojedziemy sobie nad Słuchatówkę, to też jedno z takich moich, wiecie, miejsc, nie? Chcecie zobaczyć jeziorko na Słuchatówce? Kto chce zobaczyć jeziorko na Słuchatówce? Białe czaple, prawdopodobnie oczywiście. Ręka do góry. To te łosie tam lecą na 100%, kurde. No jestem ciekawy też jak ten Hyper Smooth, bo mam najsłabiej włączony, w sensie najsłabszy tryb stabilizacji. Jestem ciekawy jak to będzie na obrazku wyglądać. Bo to ostatnie testy DJI-a, ale to jutro wam też trochę o niej powiem, bo non stop ktoś mnie pyta o nią. Zgrałem sobie surówkę i się zorientowałem, że obiecałem, że pokażę, bo bardzo dużo osób mnie pytało, nie? Co z tym DJI-em. Przesiadłem się z GoPro na DJI Osmo Action 4. Zastanawiałem się nad Pocketem 3, ale był prawie tysiaka droższy, bo ja ją kupiłem za 1600 zł. Zadawałem głupie pytania, okazuje się, że albo mam niestandardowe potrzeby, albo fanaberię. Dzięki temu też zresztą poznałem Paulinę, która jest odpowiedzialna za markę DJI w
DJI Ars właśnie, czyli w DJI Store Polska bodajże. Może z tego być coś fajnego. To jest sama kamerka. Na mrozie 88 minut nagrywała na jednej baterii, bo mam tylko jedną baterię, nie kupowałem jeszcze dodatkowych. To wszystko już jest stare i wszystko już mam od dawna. Jak też zapytałem, jaką polecacie wy na Facebooku, chyba pytałem, na fanpage'u EDC, 95%, nie? To było, o DJI Osmo Action 4, będziesz zadowolony, jest petarda. To jest oryginalna klatka, która z nią była, a ja sobie od razu zamówiłem Small Riga, głównie dlatego, że ma sanki. Osmo Action zamówiłem Golaska, czyli był tylko z tym i z baterią i z tym mocowaniem, ale to mocowanie to jest mistrzostwo świata, bo jak nie chcę jej non stop odpinać, to mogę sobie ją bezpośrednio do tej głowicy kulowej tutaj przy tym statywiku przykręcić, a jak chcę ją odpinać i przepinać i tak dalej, no to jest tylko klika, nie trzeba nic odkręcać, to jest mistrzostwo świata. To jest oryginałka, to też było w zestawie, jestem mega zadowolony. To co widzicie właśnie to jest oryginalne z niej 4K 30 klatek tak naprawdę tutaj ten cały film. To jest taki, można powiedzieć, krótki Magic Arm od Ulanzi. Kosztował z 8 dych, ale blokuje się jednym pokrętełkiem i też można na przykład do gałęzi, do kierownicy, nie? Do roweru można, wszędzie można sobie go przykręcić, bo on jest taki, wiecie. Ale to nie zawsze go noszę, ale poza tym też można sobie na przykład lampę przyczepić, nie? Na gałęzi. Zaraz jak tylko zamówiłem sobie kamerę, to też zamówiłem z Ali. Kosztowało to paręnaście złotych. To jest taki twardy case'ik na DJI. Ja co jest najważniejsze dla mnie i się martwiłem w sumie o to, jak to zamówiłem, to się bałem, że nie wejdzie kamerka w to, a wchodzi. Idealnie. Lubię, jak coś jest spasowane. Chodzi o to, że niestety, i to DJ mógłby zmienić, nie ma żadnej pokrywki na obiektyw. To jest lampa stara Fotix M180, to też ją włożę jako panel, czasem oświetleniowy, nie? Zamiast lampki obozowej najczęściej robi. Fajna, tylko niestety bardzo często mi się włącza, bo nie ma blokady żadnej, nie? A włącza się ją tym przyciskiem, wystające są te przyciski, kurde. Dlatego się wkurzacie na mnie, o nie ma nic wieczoru, no nie ma, bo przecież dziadostwo się świeciło 2 czy 3 czy 5 godzin w plecaku, jak było potrzebne to klops, w porównaniu z telefonem, nie? Styka, żeby sobie gębę doświetlić, szczególnie na tym, jeżeli macie blisko tą lampę. A to jest ten, ja go kiedyś kupiłem jeszcze właśnie, żeby z lustrzanką używać. To jest Ulanzi statywik. To jest tak, nie? To jest sam statyw i to jest głowica kulowa i to razem kosztowało. Nie pamiętam wszystkiego, nie? To nie są noże, że ja wszystkie dane pamiętam. No, to jest wszystko aluminiowe, oprócz tutaj gumowych nóżek. Jak jest zimno, to jest zimne. Kiedyś używałem Manfrotto, tego Pixie on się chyba nazywał, ale nie, to ten jest dużo lepszy, mimo że Chińczyk, ale to lubię ich w ogóle produkty. Kupuję czasami coś, bo są takie przyzwoite. Używałem różnych, oglądałem 150 000 recenzji i moim zdaniem nie ma lepszego takiego mobilnego statywiku, którego jeszcze można użyć jako uchwytu. To też jest mądre mega, że ma z boku, i to jest to już tak było, nie? Przy tej głowicy. Że ma zimną stopkę i można sobie zamontować na przykład głowiczkę kulową. Pokażę wam, jak już to wybebeszyłem, nie? To mocowanie to jest mistrzostwo świata, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby się wkliknęło, nie? Szczególnie na przykład na rowerze. Nie pytajcie, lepiej nie wiedzieć. Zazwyczaj ta kamera jest tu niżej. Tak to wygląda. Cały ten setupik waży. Ten rig jest niestety, ta klatka jest dosyć ciężka, nie? 880 gramów. To sama kamera z tym waży tyle. Dobra, zobaczymy jeszcze bez klatki. Jak już ważymy, to zróbmy to przyzwoicie. Pyk i pyk. Tyle waży. 509 gramów. Tak to wygląda, proszę Państwa. Wracamy. Siedzimy. Nic się nie dzieje. Zrobiło się jasno. Gdybym wam nie obiecał, że przyjedziemy rano, to bym jeszcze spał. Przykręciłem sobie Actiona do gorącej stopki. Będę mógł robić zdjęcia i nagrywać w tym samym kierunku. Pierwszy raz, zobaczymy, czy to działa. No co wyprawiają kaczki, to szkoda gadać, nie? Wariatki. Chyba gęgawe, co? Se siedzą. A tu mi za plecami buszuje młody kos chyba. Widzicie go? Ej, ty wariacie, co tam hałasujesz? Widzicie jaki kamuflaż? Ptaki mi z ręki jedzą. Próbuję się przebić poranne słoneczko. Wiecie co się stało? Spotkałem na parkingu fotografa przyrody z Inowrocławia, żeśmy się zgadali. I też bushcrafter, i też się włóczy. I żeśmy się zgadali, że musimy się zgadać i gdzieś razem wyskoczyć na fotki. Żeśmy doszli w ogóle dotąd razem. On poszedł dalej, a ja zostałem. Bo to też wiecie, nie? Jak się idzie i gada, to
już w ogóle dupa. Chociaż i tak dupa, więc właściwie bez różnicy. Pozdrawiam, było bardzo fajnie się spotkać. Fajny wiaterek, taki nie za lekki. Chyba nic tu po nas, co? Ale wieje. Ale ładnie. Szła jakaś para młodych ludzi. Panienka i kawaler. I chyba grzeczni, chyba nie nadużywają zakazanych środków, bo się kulturalnie przywitałem i się mocno zdziwili, że przemówił do nich krzak. Woda tak wysoko, że aż wyłazi na drogę. A, bo wam w końcu nie powiedziałem, że jednak zdecydowałem przyjechać nad Suchatówkę, żeby 2 miejsca zaliczyć. No. O, tu jak fajnie nie wieje. No to chyba pora do domu, co? Ej, się wokół Torunia też można górkami, małymi, bo małymi, ale nacieszyć. Bez spektakularnych sukcesów. Ja wiem, szok. Może gdybym został na noc i wstał, wiecie, tam o 5 czy o 4, zrobił sobie miejscówkę, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, oczywiście. Może nie wyglądam, ale jestem dorosły i mam też swoje obowiązki, a czasem wypada mi coś niespodziewanie, więc... Jakiś morał z tego filmu? Morał z tego filmu jest taki, że nie trzeba nocować w lesie, żeby się też nacieszyć przyrodą w taki zwykły, normalny weekend. I to jeszcze, mało tego, koło domu, bo akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że w zasadzie każdy sobie znajdzie coś niedaleko domu, gdzie można się nacieszyć, nie? Tak mi się wydaje. I poznałem nowego kolegę i może coś z tego będzie, może gdzieś sobie wystrzelimy na foty przyrody. Jeszcze może Bonda namówię. Nowy kolega Soniacz, nie? No ale... Na szczęście nie Nikon. Pozdrawiam wszystkich tych, co używają aparatów różnych marek, nie? Też tak się śmiejemy, tylko to kiedyś powstała wojna. Wiecie, Canon czy Nikon to nie jest majonez, nie? Żeby się wbić na śmierć i życie. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez ten piękny weekend marcowy. Chodźmy do domu, bo jak się chodzi jest super, nawet czasami jest za ciepło, ale jak się siedzi na dupie parę godzin, to jest chłodek. Jeszcze tym bardziej jak tak wieje jak dzisiaj. Nie znalazłem żadnego poroża. Nie zrobiłem zdjęcia żadnego tego. Nagrałem 3 łosie przechodzące przez kanał kamerką wczoraj i spoczko, nie? Pewnie jakbym był prawdziwym fotografem takim przyrody, wiecie, nie? To bym był załamany, zawiedziony i w ogóle. A tak, jak człowiek tylko udaje, to jedźmy do domu, bo jeszcze po obiedzie czeka mnie ekspedycja z seniorem. Mówiłem wam. Nowa świecka tradycja. Znaczy wcale nie taka nowa, nie? Ale fajna. Też wam polecam. Macie seniora i zapominacie czasami o nim, nie? A może też by chciał wyskoczyć. Albo jak... jesteście nastolatkiem, nie? To też może warto czasami nawet wbrew sobie troszkę na początku ze starym się, wiecie, bujnąć, nie? W zielony zamiast czego sobie i wam życzę. Do zobaczenia. Szacuneczek. Znaczy się.